Renault Kadjar, bo to o nim będzie dzisiaj mowa, pod naprawdę atrakcyjnym nadwoziem kryje japońskie pochodzenie, bowiem silnik i płyta podłogowa są wspólne z Nissanem Qashqai'em. Ale co wspólnego mają jeszcze oprócz dosyć skomplikowanej nazwy? To sprawdzę w tym odcinku programu Project Automotive. Zapraszam. Płyta podłogowa to w zasadzie największa i najważniejsza wspólna część obu aut. Nie dziwi mnie decyzja Renault o wprowadzeniu na rynek kompaktowego crossovera, bo jak pokazał kazus Qashqai'a, na tym segmencie można naprawdę wiele zarobić. Problem jednak polega na tym, że żeby zarobić, najpierw trzeba Nissana pokonać. Stylistycznie Kadjar plasuje się moim zdaniem w czołówce swojego segmentu. Miękkie linie nadwozia i delikatnie poprowadzone przetłoczenia to niemal negatyw Qashqai'a. Przednie reflektory w technologii LED nadają przedniej części nadwozia atrakcyjnego charakteru. Światła do jazdy dziennej są charakterystyczne dla Renault, nie do pomylenia z innym autem. Boczna listwa jest dosyć spora, ale ładna. Natomiast z tyłu... Nie mniej atrakcyjne kształty, przywołujące na myśl mniejsze Clio. Styliści Renault zdali egzamin na piątkę. To auto naprawdę może się podobać. Bagażnik ma solidne 470 litrów pojemności. Pod podłogą dojazdowe koło zapasowe, cała przestrzeń jest ustawna, po bokach mamy haczyki na siatki. Jest to 70 litrów więcej niż w Qashqai'u. Dobry wynik. Z tyłu także bez zastrzeżeń. Kadjar to prawdziwe auto rodzinne. I to w dosłownym tego słowa znaczeniu. Bez problemu i z zapasem mieszczą się tutaj dwie dorosłe osoby, do dyspozycji podłokietnik oraz gniazdo 12V. Skoro z tyłu podróżujemy wygodnie, to i z przodu nie może być inaczej. Fotele zostały zaprojektowane w dosyć ciekawy sposób. Mają one wygodne oparcie, jednak troszeczkę za krótkie siedzisko, co daje się odczuć przy dłuższych podróżach. Fotele są opcjonalnie podgrzewane, a przycisk do tej funkcji ukryto w tym miejscu. Rzeczą charakterystyczną w testowanym przez nas Renault Kadjar jest system audio marki Bose. Zresztą cała wersja wyposażeniowa została właśnie w ten sposób nazwana. Mamy tutaj ukryty system audio, który faktycznie gra bardzo dobrze. Skoro jesteśmy we wnętrzu, przyjrzyjmy się paru detalom. Klamki, panel klimatyzacji, przyciski po lewej stronie kierownicy, przyciski od otwierania szyb. Wyglądają znajomo. Czyżby? Tak, są z Qashqai'a. Jednak kompletnie mi to nie przeszkadza. Materiały w zasadzie są dobrej jakości, może poza tym na środku deski rozdzielczej, który jest po prostu twardy jak kamień, trochę nie przystoi autu za taką cenę. Miękko jest góra deski rozdzielczej, boczki drzwi, ale to właściwie tyle z plusów, bo jest tu pewna rzecz, która naprawdę drażni. Nie będę komentował, posłuchajcie sami. Nie wiem, czy było to dobrze słychać, ale samochód cały trzeszczy w środku. Cały, wszystko trzeszczy, jakby było składane na szybko, jakby po prostu było niedopracowane. Renault, to nie jest fajne. System multimedialny jest przejrzysty, działa przy tym bardzo sprawnie i nie ma z nim żadnych problemów. W pierwszych egzemplarzach prasowych, które podobno były przedprodukcyjne, problem polegał na tym, że system bardzo często zawieszał się, a nawigacja nie działała w ogóle. Tutaj takiego problemu nie ma. Jazda Renault sprawia przyjemność. Z jednej strony mamy tu komfortowe i miękko zestrojone zawieszenie, ale z drugiej wychylające się na boki nadwozie, a to akurat nie zachęca do szybkiej jazdy. Kadjar to samochód po prostu stworzony do slow drivingu. Układ kierowniczy nie jest specjalnie precyzyjny, tak samo jak skrzynia biegów z długim skokiem lewarka. Te zestrojono typowo po francusku. Silnik jest jednak nieźle wyciszony i nie daje on w kość podróżującym. Praca zawieszenia cicha i skuteczna. Tutaj jeszcze parę słów o wspomaganiu. Zależnie od tego, z jaką prędkością jedziemy, jego siła jest zmienna. Pamiętam, że jak jeździłem mniejszym Capturem, troszkę mi to przeszkadzało, ponieważ wspomaganie przy tych prędkościach najniższych parkingowych było po prostu zbyt silne i nie jeździło się tym autem przyjemnie. Tutaj takiego problemu nie ma i wszystko jest w porządku. Pod maską mamy diesla o pojemności 1,6 litra i mocy 130 koni mechanicznych. Jest to jedyna jednostka, którą możemy połączyć z napędem na 4 koła, które auto posiada, a o czym jeszcze nie wspomniałem. Silnik jest względnie dynamiczny, ale w realnych warunkach wystarczający. Spalanie w trasie 5,5 litra, w mieście 2 litry więcej.
Kiedy dowiedziałem się, że do naszej redakcji zawita Kadżar, nie ukrywam, że pierwszy wyraziłem chęć jego przetestowania. Powodem było to, że bratnik Qashqai bardzo mi się spodobał. Jest to więc chyba idealna okazja do porównania obu aut. Tym bardziej, że Renault jest napędzany dokładnie tym samym silnikiem, ma taką samą moc, także napęd na 4 koła i kosztuje mniej więcej tyle samo. Zapytacie więc, którego bym wybrał? Długo się zastanawiałem. Z jednej strony mamy agresywne linie, z drugiej miękkie przetłoczenia, z jednej nieco wygodniejsze fotele, z drugiej większy bagażnik. Oba auta przy tym są równie atrakcyjne stylistycznie. Różnica w cenie praktycznie nie występuje. Tyle, że jedno z tych aut nie ma skrzypiącego wnętrza. I chyba właśnie to przeważa na korzyść Nissana, bo gdyby nie ten fakt, pewnie długo bym się zastanawiał, które z tych aut wybrać, bo są godną dla siebie konkurencją. To tyle na dziś. Dzięki i do zobaczenia. Jeśli spodobał Ci się ten materiał, daj łapkę w górę oraz zasubskrybuj nasz kanał. W wolnej chwili zajrzyj także na naszego Facebooka oraz stronę. Natomiast potem pozostaje Ci tylko obejrzenie wszystkich naszych pozostałych testów. Miłego seansu.